Zapraszam na film mabicom.pl. Witam w kolejnej części ozdób choinkowych. Dziś zaprezentuję Wam, jak wykonać świąteczne skarpetki. Skarpetki mogą być świetną zawieszką zarówno na choinkę, jak i nad kominek. Mała skarpetka ma około 9,5–10 cm, natomiast ta wykonana z miękkiej włóczki, takiej jak delfin, ma około 18 cm. Do wykonania skarpetki użyję szydełka 2,5 oraz włóczek, jeansów w kolorze białym i w kolorze takim, jaką chcemy mieć skarpetkę, oraz DMC Mellow na wykończenie skarpetki. Zamiast tego może być jakaś inna puchata włóczka, albo może być zwykły biały jeans, żeby wykończyć tutaj górną część. Zaczynamy od białego koloru i 10 półsłupków w magicznym kółku. Mamy magiczne kółeczko i robimy 10 półsłupków. Zaciskamy kółeczko. I mamy pierwszy rządek, czyli kółeczko z 10 półsłupkami. Rządek drugi to 10 zwiększeń, czyli w każde oczko robimy po 2 półsłupki. Mamy 1 i 2, 3 i 4 i tak powtarzamy, żebyśmy mieli 20 półsłupków na końcu. Mamy 20 półsłupków. Tak zakończyliśmy rządek numer 2. Rządek trzeci, czwarty, piąty i szósty to 20 półsłupków dookoła. Zatem robimy 4 rządki po 20 półsłupków, czyli robimy słupek nad słupkiem, 2, 3, 20. Tak, mamy okrążenie numer 3, mamy 20 półsłupków i wykonujemy jeszcze 3 takie okrążenia po 20 półsłupków. Mamy wykonany rządek szósty. W rządku siódmym zaczynamy od zmiany koloru, zatem ja zostawiłam sobie 2 ostatnie pętelki z rzędu szóstego i zmienię w tym momencie kolor. Kolor zmieniam, jak mam 2 pętelki z ostatniego rzędu, to przeciągam już je nowym kolorem i w to samo oczko wykonuję oczko ścisłe. W ten sposób przejście będzie mniej widoczne. Białą nitkę można odciąć. Rządek siódmy to także 20 półsłupków, z tym, że już w kolorze naszej skarpetki. I ostatni, 20 półsłupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 7. Mamy białą końcówkę skarpetki i początek w kolorze wiodącym. Następne 4 okrążenia, czyli rzędy 8–11, to również 20 półsłupków w kolorze czerwonym. Teraz jak zaczynamy wbijanie się w kolejnym rzędzie, to malutkie oczko, które było oczkiem ścisłym z poprzedniego rzędu, zostawiamy i wbijamy się w pełny słupek.
pełny półsłupek z poprzedniego rzędu. I robimy półsłupki dookoła. 4 rzędy, po 20 półsłupków w każdym. I mamy rządek 11 gotowy. Rządek 12 to 15 półsłupków w kolorze czerwonym, czyli wykonujemy 15 półsłupków. I 15, z tym, że 15 już też nie przerabiamy do końca. Zostawiamy 2 pętelki, dołączamy sobie kolor biały, zmieniamy na biały. Teraz będziemy robić pięte skarpetki. I dołączyliśmy, więc robimy jeszcze oczko ścisłe w to samo oczko. Jak już mamy kolor biały, to wykonujemy jeszcze 10 półsłupków. Mamy 10 białych półsłupków. Tak zakończyliśmy rządek numer 12. Rządki 13 do 20 to będzie jedno oczko łańcuszka i 10 półsłupków w kolorze białym. Czyli robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę i robimy 10 półsłupków. Mamy rządek gotowy. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znów 10 półsłupków. Tu mamy drugi rządek z 10 białymi półsłupkami. Takich rządków robimy jeszcze 6. Mamy tutaj wykonanych 8 rządków w kolorze białym. Teraz będziemy zmieniać kolor na kolor czerwony. Zatem te ostatnie 2 pętelki przyciągamy kolorem czerwonym i w to samo oczko ścisłe w kolorze czerwonym. I tak wygląda nasza pięta. Rządek 21 będziemy zbierać skarpeteczkę razem, czyli będziemy jechać dookoła rzędu, żeby ładnie złożyć piętę. Zaczynamy tutaj od 2 zmniejszeń, łapiąc się tu za te 2 wystające elementy. Tu mamy jedno zmniejszenie
drugie zmniejszenie zrobimy tutaj. Możemy się łapać od przodu i od tyłu, tak będzie łatwiej tutaj zrobić te 3 zmniejszenia na tej białej części. I tu będzie trzecie. Mamy tutaj na białych częściach 3 zmniejszenia. Następnie przechodzimy nad czerwony kawałek i w 4 kolejne oczka robimy po półsłupku. Czyli mamy 4 półsłupki, zmniejszenie, trzy półsłupki, teraz przechodzimy znów do tej białej części. Na tym brzegu będziemy wykonywać 3 zmniejszenia. Wbijamy się tutaj, gdzie nam się tak naprawdę, można powiedzieć, uda wbić. Tu niestety w tej części może być ciężko. Mamy 3. Następnie przechodzimy tu na białą część. Robimy 4 półsłupki. Jedno zmniejszenie. I 4 półsłupki. Mamy całe okrążenie 21. Nasza skarpetka wygląda następująco. Udało nam się złapać całą tą piętkę i złączyć z całością skarpetki. Kolejne 8 rzędów to będzie 23 półsłupki w kolorze czerwonym. Czyli wykonujemy rzędy 22-29, łącznie 8 rzędów, po 23 półsłupki w każdym rzędzie. Mamy wykonane 8 rządków po 23 półsłupki w każdym, czyli rządek 29 jest gotowy. Skarpetka już jest prawie gotowa. Zostały nam 2 ostatnie rzędy, które wykonamy z puchatej włóczki. U mnie to jest DMC Mellow, może być również dobre Yarn Art Mink, bądź jeśli nie macie takiej puchatej, możecie wykonać zakończenie z białej bądź jakiejkolwiek innej włóczki. Zamieniamy sobie na tą, a tej czerwonej nie odcinamy, będzie nam potrzebna jeszcze do zawieszki. Robimy jeszcze półsłupek w to samo oczko i puchatą włóczką wykonujemy 2 rzędy po 23 półsłupki w każdej. Widzimy już tutaj nam ładne zakończenie skarpeteczki się robi, więc jeśli chcecie, możecie zakończyć tylko na jednym okrążeniu tą włóczką, ponieważ jest ona bardzo puchata. Jeśli nie macie takiej puchatej włóczki, to wtedy robimy 2 okrążenia zwykłą białą. I też będzie się skarpetka ładnie prezentowała. Ostatnie półsłupki. Widzimy, nasza
skarpetka już ma wystarczające zakończenie, nie ma sensu robić jeszcze jednego okrążenia, ponieważ zakończenie będzie dłuższe niż cała skarpetka. W związku z tym robimy oczko ścisłe, kolejne oczko, odcinamy, przeciągamy i nasza skarpetka wygląda następująco. Ten białe futerko możemy sobie jeszcze troszkę rozczesać, na przykład szczoteczką do zębów, wtedy więcej tych frędzelków będzie na prawej stronie. Tak wygląda nasza skarpetka, natomiast możemy sobie jeszcze dorobić zawieszkę, by móc powiesić czy na kominku, czy na choince. Aby to wykonać, otwieramy, patrzymy tutaj od środka skarpetki, gdzie zakończyliśmy robótkę z czerwoną nitką. Wbijamy się tutaj w któreś oczko, tak by przeciągnąć tą nitkę. Przeciągamy sobie i mamy gotowe oczko. I następnie wykonujemy oczka na zawieszkę, w zależności jak długą zawieszkę chcemy. Tu wykonam na przykład 30 oczek łańcuszka. Mamy 30 oczek łańcuszka. Wbijamy się tutaj z powrotem w podstawę, gdzie zaczynaliśmy robić oczka ścisłe i robimy oczko ścisłe, tak by zamknąć robótkę. Tu mamy oczko ścisłe. Dla pewności możemy sobie w następne oczko zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe, by nasza zawieszka się nie rozpruła. Później musimy odciąć tą nitkę. Gotowa skarpetka prezentuje się tak. Mamy super zawieszkę, czy na kominek, czy nawet jako ozdobę choinkową. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.